Jesteśmy w Bieszczadach, moi drodzy, po 2 dniach szkolenia z Oskarem Pieprzakiem, ATV Akademia. W dniu dzisiejszym odbywają się testy Kymco MXU 700, QJ SFA 1000 i jego mniejszy brat w tej samej budzie SFA 600, akurat w wersji Pro. Pamiętam Cię z początku tego sezonu, jeździłeś Outlanderem, tak. A teraz jeździsz SFA 600. W tej cenie nie można dostać nic lepszego, no nie? I w tej cenie to jest najmądrzejszy kład, najmądrzejszy, najlepszy, mega się sprawdza. Praca zawieszenia jest, powiedział, lepsza niż w seryjnym Outlanderze, no nie? Tylko że tam porównanie jest do Outlandera bez gazowych amorów, no nie? Kultura pracy tego silnika, to co on robi w terenie, blokady przód, tył, no jest kozacki. Jedyna rzecz, którą by można było poprawić, to ten spód. Super komfortowy w wersji Pro, super komfortowy, długi, dający dużo możliwości w terenie, bardzo trudnym terenie. I teraz tak, nie zrywa przyczepności, bo on to jest tylko 600, czyli ma super trakcję w każdych warunkach, ale z drugiej strony jest słabiutki. I on się nie pościga na pewno z 1000 ani z 800. Natomiast sam kład przekonał mnie i ja mogę nim jeździć w każdym terenie trudnym. Był plan nawet, żeby teraz polecieć Polską Ligę ATV, rajd pieczonkowy tutaj. Myślę, że tym kładem spokojnie bym sobie dał radę, a nawet bym pewnie wrócił tutaj z super wynikiem. Natomiast z racji tego, że ja tam nie mogę tą 600 jechać w Extreme, no to odpuszczam, taka decyzja. Ale super kład, którego mogę równać spokojnie już z tymi kładami jak Polaris, jak Can-Am w wersji o małej mocy. To jest pojazd, który będzie w moim domu zawsze, jak nie dla mnie, to dla moich synów. Zrobiłem kilkaset kilometrów w bardzo trudnym terenie. Tutaj jedziemy takim QJ-em, trzeci dzień, zero strat, cały czas jedzie. A jedziemy ten QJ, same Polarisy i Outlandery, więc teren wymaga. No te pojazdy już są coraz lepsze, coraz doskonalsze. Ważne to, aby były części do tych pojazdów na magazynie, zaraz za tym panem, co sprzedaje kłady. To są najlepsze firmy. Ja tylko w tych kategoriach wybieram dzisiaj produkty dla siebie, do życia, do zabawy, a tym bardziej do zabawy, bo nie ma czasu czekać na części. Nie jeżdżę Can-Amem, niestety. I jak wrażenia? Co Cię zaskoczyło? No, że w miarę taki przewidywalny ten kład. Mocny jest na pewno i przewidywalny. Rwie do góry od razu, jak manetę się da, to mocy ma na pewno. A zawieszeniowo? Zawieszony trochę twardszy jest, no ale to jest kwestia przyzwyczajenia się do niego. I na co dzień jeżdżę Can-Amem, Outlanderem 650. Tutaj szczerze walczyłem o to, żeby nie odpalić babola. Takie wrażenia. Zjechałem, jak widzisz, bardzo szybko. Bardzo fajnie chodzi kierownica, dużo silniejsze jest wspomaganie niż w Can-Amie, lub może jest to kwestia po prostu rozstawu kół. Ja mam założone dystanse, więc trochę więcej trzeba tam siły włożyć. Natomiast jest, wydaje mi się, dużo bardziej taki wywrotny na boki, mam takie przynajmniej odczucie, że tak szybciej bym go przewrócił. Pojechał, wjechał, no trochę mu brakuje tego jebnięcia, nie? Fajnie jechał, wjechał. No, jest okej. Ciekawie to jedzie, ciekawie w terenie to jedzie i radzi sobie bardzo fajnie. Jeżdżę CF-kami i słuchajcie, powiem wam tak, ten QJ jest całkiem niezły, natomiast Litrową cewką, tak? tak, litrową Overlandem, Okej. Natomiast no, mamy dzisiaj warunki takie dość trudne, jak na kładowanie, i jednak przydałyby się lepsze opony. Ja dzisiaj jeżdżę na błotnych oponach z tą CF-ką. Zilla, Max Zilla polecam, one się trzymają tutaj, robią robotę. Ten kład fajnie się prowadzi, ale na tych oponach wszystko się ściska, co by to nie było. Także no mój się w tej chwili lepiej prowadzi niż ten wasz, bo mam inne opony. Na co dzień jeżdżę Can-Amem Outlanderem 1000. Jestem naprawdę mega pozytywnie zaskoczony. Przejechałem taką dosyć agresywną trasę. Bardzo stabilnie, bardzo mocny, bardzo wygodnie. Naprawdę jestem mega zaskoczony. Naprawdę mega zaskoczony. Bardzo fajny kład, bardzo fajny. Czuć rzeczywiście, że ta manetka jest bardzo taka, no agresywny, bardzo fajny. Bardzo fajnie mi się jechało. Moc tego pojazdu jest zbliżona do wszystkich topowych marek, do wszystkich marek na rynku, jakie są kładowe.
Jeszcze troszkę stuningowany, to już w ogóle osiągi są potężne. Fajny pojazd, duży pojazd, niemniej dla mnie do przeprawy, do rajdów takich jak ja lubię, co jest moją miłością i specjalizacją, to jest za mocny kład. I dlatego też nie jadę 1000 i nie chcę jeździć 1000, bo uważam, że w dobrej przeprawie, w trudnym terenie wcale nie potrzeba 1000, a już na pewno nie potrzeba 1000 na start swojej przygody z kładami. I myślę, że to jest największa kara, jaka jest, jeśli ktoś kupi sobie na pierwszego kłada 1000 z kufrem z przodu, z kufrem z tyłu i z wszystkimi akcesoriami, jakie są możliwe. To niestety jest dużo trudniej, co też tutaj doświadczamy podczas ATV Master Campu, że osoby, które mają ze sobą wszystko, co było u dealera na półce, no to mają potężnie ciężkie maszyny i one mają pod górkę trudniej. Co nimi kieruje, że oni jednak chcą te 100 koni mocy? No ja myślę, że proste zasady gry i życia. No, facet potrzebuje czegoś silnego, mocnego i solidnego i też ze swoim ego też chce zagrać czymś, co będzie mogło gdzieś go tam do góry nieść i dlatego lecą po 1000. No, być może w środowisku, w którym żyje, 600 byłoby za mało. W środowisku, w którym jeździ, też 600 mogłoby być za mało. Dlatego tu chodzi o takie podejście, kupię na zapas, bo po pierwsze kiedyś się przyda i się nauczę jeździć, to się przyda. Natomiast drugie, no to kupują ludzie tak trochę dla wizerunku i dlatego, żeby był ten 1000, nie? I to tym idzie, to nie idzie niczym innym. Natomiast ja z tym już jakby nie dyskutuję, bo każdy jest dorosłym człowiekiem, facetem, nie kupuje kłady jakie chce. Natomiast dalej będę zachęcał do tego, że początek przygody ma być na małym kładzie, a jak wsiadasz na 1000, który ma 100 koni, to samo dodanie gazu i dźwięk tego silnika i wydechu powoduje, że ty już masz dreszcze, a co dopiero jechać pod górę, jeszcze tam walczyć z terenem. Drodzy, i to by było na tyle fantastycznych dni, pełnych emocji, przygód, nowych doświadczeń. Polecam każdemu.